Dzisiaj będzie vlog techniczny, popracujemy przy kamperze. Dokładnie urządzenie, które spowoduje nam doładowywanie akumulatora samochodowego z instalacji solarnej. Jakoś zlutowałem, nie było łatwo. Może nie jest najpiękniej, ale się trzyma. Zobaczcie, przewód tędy puściłem pod podłogą, tam będzie podłączony do plusa. Jeszcze jedna rzecz, wiecie co, będę montował ten hebel. Problem był taki, że po prostu czasami przy ciągnięciu tej toalety no tutaj wyciekało. No wygląda tak samo. W celu poprawy jakości na naszym kanale dokonaliśmy takiego zakupu. Jest to nowa kamerka DJI Osmo Pocket 3. Dzień dobry, witajcie na kanale Camper Go. Ja nazywam się Łukasz i wraz z moją żoną Anią i córką Kają podróżujemy tym kamperem. Dzisiaj będzie vlog techniczny, popracujemy przy kamperze, zrobimy 3 rzeczy. Dzisiaj mamy troszkę ładniejszą pogodę, więc weźmiemy się za rzecz, którą chciałem zrobić już od samego początku, ale nie było czasu. Jak wiecie, mogliście już obejrzeć na naszym kanale, tutaj wstawię link do tego odcinka. Montowaliśmy panel solarny. Panel solarny zamontowany jest 250 W, regulator Victron 30A. Byliśmy z tym panelem solarnym w grudniu na święta w Hiszpanii. Około 10 dni, spisał się OK, więc nadszedł czas, żeby podłączyć akumulator samochodowy pod instalację solarną. Dzisiaj właśnie to zrobimy. Będzie to pierwsza rzecz, którą chcę zrobić. Na razie wskoczymy na dach, chodźcie ze mną, zobaczymy jak wygląda panel solarny po miesiącu czasu i wizycie w Hiszpanii. Jak przypomnę, panel został przyklejony na klej, więc miejmy nadzieję, że się nie odkleił. Dobrze, więc jesteśmy na dachu. Tak jak widać, wszystko dobrze się trzyma. Wyciągniemy. Nic się nie odkleja. Solar jest troszkę brudny, potrzebowałoby go trochę umyć. Teraz go umyjemy. Także idziemy, działamy. Podłączamy akumulator do pracy. A mianowicie tak, do podłączenia akumulatora samochodowego pod instalację solarną, żeby ładował nam się akumulator samochodowy, kiedy kamper stoi tutaj tak parę tygodni, bo czasami tak nasz kamper stoi 2-3 tygodnie nie jeżdżony, nigdzie nie wyruszamy. Także użyję takiego regulatora. To jest taki sterownik inteligentny, który powoduje, że jeżeli napięcie na akumulatorze hotelowym wzrośnie powyżej 13,6 V, on puszcza sobie prąd ładowania do akumulatora samochodowego. Musimy zamontować takie przelotki na przewody, które idą od akumulatora do wnętrza kampera. Mamy kabelki, to jest kabel 4 mm kwadrat, który użyjemy do podłączenia tego inteligentnego przełącznika. No a to i tutaj mamy drugi kabelek, który pójdzie do akumulatora. Dodatkowo zamontujemy hebel, wyłącznik całej instalacji solarnej, bo też nie mam. Mam tylko zamontowany wyłącznik od panelu solarnego, ale wyłącznika takiego ogólnego od akumulatora do regulatora, żeby wyłączyć całe napięcie w systemie, nie mamy. Także to zamontujemy. Dodatkowo zechcę jeszcze uszczelnić dźwiczki od akumulatora. Musimy zeskrabać stary silikon, dać nowy silikon. Także tutaj kupiłem taki specjalny nożyk do tego. Działamy. Następną rzeczą, którą będę chciał zrobić w kamperze, będzie wymiana uszczelki w kasecie od toalety. Ponieważ ona troszeczkę przecieka. A jeżeli wyciągniemy kasetę, ona ma kółeczka i ciągniemy ją sobie do zrzutni. Czasami zostawiałem za sobą taki minimalny ślad, stróżkę, więc trochę to nas denerwuje i spróbujemy ją wymienić. Więc co, ściągamy poduchę. Tutaj jest nasza cała instalacja. I działamy. Dioda w regulatorze świeci na zielono, czyli to oznacza, że bateria już jest w pełni naładowana. W tej chwili jest tylko podtrzymywana przez regulator. Ok, dostaliśmy się do akumulatora. Zdjąłem już tutaj całą pokrywę, te wszystkie szczeble. I teraz tak, pierwszą rzeczą, bardzo ważną, pamiętajcie o tym, jeżeli chcecie odłączać akumulator
od zestawu. W pierwszej kolejności zawsze wyłączajcie panel solarny. Jeżeli macie włącznik, ja dorobiłem taki włącznik, także wyłączamy solar, żeby nam nie ładował, ponieważ nadmiar energii, którą cały czas produkuje solar, nie będzie miał gdzie wyjść z regulatora, jeżeli odłączymy akumulator, a solar będzie cały czas podłączony. Także to jest bardzo ważna rzecz, bo możecie uszkodzić regulator. Ja dorobiłem taki włącznik, pyk, solar mamy wyłączony, lampki zgasły, ładowania nie ma. Także teraz możemy bezpiecznie odłączyć akumulator. Zobaczcie, to są przewody od panelu solarnego. Ja zainstalowałem tak taśmą, żeby się tutaj nie wyrobił na tym otworze, który zrobiłem wcześniej. Ale zamontujemy taką przelotkę, która dociśnie, tutaj ta gumka dociśnie przewody, będzie wszystko szczelne. Gazy z akumulatora nie będą się dostawały do środka pojazdu. Zdejmujemy klemy. Jedna, druga. Ok, teraz możemy działać. Przewody od regulatora już odkręciłem. Wyjmiemy sobie je na zewnątrz i zamontujemy tutaj właśnie tą przelotkę w tym miejscu, żeby te przewody były szczelne. Tak będzie przymocowane. Z drugiej strony jeszcze damy nakrętkę, która dociśnie tą przelotkę. No i tutaj na zewnątrz też dociśniemy, żeby te gumki zacisnęły krągi, żeby te przewody były szczelne. Przewody wyszły tutaj do środka. Także teraz damy tą nakręteczkę, zakręcimy na tą przelotkę i już będzie wszystko tak, jak być powinno, bo o tym zapomniałem przy montażu solarów. Pozdrowienia dla jednego widza, który napisał mi o tym, że tego nie ma. No słuchajcie, jeszcze raz to rozkręcam, bo źle zamontowałem, bo ta część musi być wewnątrz, a ja zamontowałem ją na zewnątrz. Także odpiąłem przewody, jeszcze raz tutaj zapnę i zakręcam i mam nadzieję, że już kończę. Także później podłączamy ten sterownik do akumulatora. Dobrze, zobaczcie, zamontowana jest ta przelotka, tutaj jest ta stara, to jest nowa, także jest teraz zrobione tak, jak powinno być. Przewody zostały zamontowane, idziemy do środka. Włączę solar, zobaczymy, co się będzie działo po odpięciu na aplikacji. Od razu wskoczył 1 W, 5, 9, 12 W. No, zaczął ładować, już jest 0,8 A z 12 W. Także przelotka jest zamontowana. Zabieramy się do dalszych prac. Parę słów o tym urządzeniu. A mianowicie zaczynamy montaż tego mądrego urządzonka. Jest to dokładnie urządzenie, które spowoduje nam doładowywanie akumulatora samochodowego z instalacji solarnej, ale tak samo będzie on doładowywał akumulator samochodowy, kiedy kampera podłączymy do zewnętrznego źródła prądu, czyli na przykład na kempingu albo gdzieś po prostu, gdzie się podepniemy. Ważna sprawa. Urządzenia te były wycofywane z produkcji od czerwca 2021 roku do bodajże początku 2022 z powodu tego, że się przegrzewały. Także to była wada fabryczna tych urządzeń, ale są one już teraz poprawione. Wrzucam właśnie teraz listę tych urządzeń. Na stronie producenta możemy znaleźć serię i rocznik tego urządzenia, które są wycofane z eksploatacji. Producent na własny koszt również wymienia te urządzenia, więc jeżeli ktoś by miał takie wadliwe, to może tam odesłać. Jest wszystko napisane na tej stronie producenta oraz tutaj zaraz też wkleiłem. Mianowicie tak, mamy instrukcję. Montaż tego urządzenia jest dosyć prosty, ponieważ są tylko 3 przewody. Niebieski, czerwony i czarny. Czarny oczywiście masa, którą podłączamy gdzieś do masy albo do minusa na akumulatorze. Niebieski przewód podłączamy do akumulatora samochodowego, do plusa. Czerwony do akumulatora hotelowego. No a reszta dzieje się samo. Także to urządzenie, tak jak mówiłem wcześniej, spowoduje ładowanie akumulatora samochodowego, kiedy napięcie na akumulatorze hotelowym wzrośnie powyżej 13,6 V. To urządzonko zaczyna nam ładować akumulator samochodowy prądem o natężeniu od 1,1 do 4 A w zależności od kondycji baterii samochodowej. Ważna sprawa, na końcach 2 przewodów przed akumulatorami należy zamontować bezpieczniki 10A. Ja mam takie gniazda z takimi przewodami 4 mm², wlutujemy je w przewody i podłączymy wszystko
za chwilę. Bezpiecznik montujemy na koniec przewodu czerwonego i na koniec przewodu niebieskiego. Niebieski idzie do baterii samochodowej, czerwony idzie do baterii tutaj z kampera. Także te złącza przecinam na pół, ściągamy izolację i lutujemy. Nie śmiejcie się z mojego lutowania, bo ja niestety nie umiem tego robić za dobrze, no ale spróbuję. Odcinamy, ściągamy izolację. I teraz tak, zlutujemy to, no tak, złączymy te dwa przewody, dajemy lut, ale na to jeszcze dajemy taką termokurczliwą złączkę. Także leci timelapse, ja biorę się za lutowanie. Działamy. Jakoś zlutowałem, nie było łatwo. Może nie jest najpiękniej, ale się trzyma. Także nakładamy tą złączkę termokurczliwą, podgrzewamy. Dobra, jeden przewód mamy zrobiony. Bierzemy się za niebieski. Także tu idzie bezpiecznik 10 A. To podłączamy do akumulatora hotelowego, a niebieski do akumulatora samochodowego. Jeszcze dodam, że tutaj w instrukcji przeczytałem, jeżeli napięcie na akumulatorze hotelowym, czyli tutaj w kamperze, jest mniejsze niż 12,5 V, to automatycznie zostaje przerwane ładowanie akumulatora samochodowego. Zakładamy bezpiecznik. Jeszcze raz przypominam, 10 A. Siedzi. Dobra, jedno mamy z głowy, bierzemy się za przewód do akumulatora samochodowego. Akumulator samochodowy podłączymy też przewodem 4 mm, tylko że niebieskim. Zakładamy termokurczkę i kończymy lutowanie na tą chwilę. Coś nie mogę włożyć. O, jest, poszło. Więc zabieramy się za podłączanie. Teraz muszę przyciągnąć jakoś kabel, ten niebieski, tam do baterii z przodu. Także muszę odkręcić obudowę od akumulatora, tą pokrywę i zobaczymy, jak go tam podłączymy i którędy kabel przypuścimy. Dobrym narzędziem do otwierania tego jest taka moneta. Także ładnie pasuje w te otwory, można ściągnąć obudowę. Mamy to, ściągnęliśmy obudowę, także musimy się gdzieś tutaj podłączyć z plusem. Pewnie do klemy bezpośrednio się podłączymy. I musimy gdzieś przewód przeciągnąć. Tak myślę, że gdzieś pod tym plastikiem, nie wiem jak on tam się podnosi, tam i pod siedzenie się dostać. Także musimy jakoś tędy puścić kabel i tam pod siedzenie. Na końcach przewodów zarobimy takie złącza, oczka. Posłuży mi do tego taki przyrząd do zaciskania. Mam takie końcówki. Także zakładam to na końcówkę i to będzie przykręcone do akumulatora. Odkręcę tą obudowę, spróbuję puścić kabel tutaj za tą szafką, za tą ścianą, tutaj do akumulatora, jakoś pod tym, więc odkręcę najpierw to, zobaczymy co tam jest. Tutaj chyba puścimy tędy przewód pod tą listwą
i może tędy po prostu pod tym plastikiem. Tak myślę. Albo tutaj. Może tak, może tędy, może tam będzie lepiej. Zobaczcie, przewód tędy puściłem pod podłogą. Tam będzie podłączony do plusa. Tam będzie podłączony do plusa. Tutaj pod podłogą zdjąłem tą pokrywę, gdzie jest pompa paliwa. Wciągniemy sobie go do tyłu. O. Dobra, coś takiego. Teraz musimy go gdzieś tutaj z tyłu schować i puścić go tam za ściankę. Dobra, nie było łatwo, ale podłączyliśmy. Ten kabelek tam troszeczkę tylko wystaje. Tak idzie pod tą listwą, pod tymi plastikami tędy. I tutaj idzie do akumulatora. Będziemy go podłączali. A teraz bierzemy się za podłączanie przewodów na zewnątrz do akumulatora. No i znowu ściągamy klemy. Podłączymy kable. Plus tutaj do klemy. Minus też do klemy. I te kable pójdą do tego sterownika. Puścimy je przez ten otwór, który zrobiliśmy wcześniej. Tutaj na przewody od solara. Mam nadzieję, że się zmieszczą. Właśnie zabieliłem troszkę te przewody, końcówki. Plus i minus. I je wkręcimy sobie tutaj razem z tym do klemy. Przykręcimy tymi śrubkami. Tak to wygląda przykręcone, dociśnięte z całej siły, także powinno być w porządku. Idziemy teraz do środka, zamontujemy cały ten regulator. Bierzemy się za podłączenie tego urządzenia. Niebieski kabel podłączamy do tego, który jest podłączony do akumulatora od auta. Czerwony do akumulatora hotelowego w kamperze. Czarny, no to jest masa, też jest połączona do masy w akumulatorze w kamperze. Ważna rzecz odnośnie tych wadliwych urządzeń. Tutaj trzeba sprawdzić na tym urządzeniu serię i numer. Widzimy, że nasze urządzenie jest 07-23 rok, także tutaj jest ono już poprawione i nie jest zagrożone tym, że się może przegrzać. Tak to wyszło, końcówki zarobiliśmy, podłączamy tutaj tą plastikową kostkę i wpinamy do sterownika. Zobaczymy, jak to będzie zaraz działało. Kabelki podłączone, kolory się zgadzają, idziemy teraz podłączać akumulatory. W pierwszej kolejności podłączymy tutaj plus i później pójdziemy podłączyć akumulator na zewnątrz, ten hotelowy, i powinno być już wszystko zrobione. Ok, przewód jest podłączony, tutaj jest ten kabelek, bezpiecznik tam jest włożony w dół, niebieski idzie tam do środka, do tyłu. Zakładamy obudowę i idę podłączać akumulator na zewnątrz. Tutaj mam zamontowany taki wskaźnik, zobaczymy jaki jest woltaż teraz na akumulatorze. To jest akumulator samochodowy 12,1 V. Klemy podłączone. Także idziemy robić test. Wszystko podłączyliśmy, akumulator, także teraz tak, napięcie na akumulatorze samochodowym jest 12,1 V. Sprawdzimy sobie na aplikacji, jakie jest napięcie na akumulatorze hotelowym. Czyli tak, łączymy się z aplikacją. 13,29, czyli teoretycznie nie powinien się włączyć jeszcze to urządzenie, żeby puścić prąd na akumulator samochodowy, ale włączamy, sprawdzimy. Czyli tak, w pierwszej kolejności włączamy solar i podłączamy tą wtyczkę. No i nic się nie dzieje. Zielona dioda się nie zapaliła, chyba dlatego, że jeszcze jest po prostu napięcie na akumulatorze hotelowym za niskie. Czekamy, poczekamy. Więc teraz możemy zaobserwować, że działa, bo tak, włączyłem silnik. Silnik podładował troszkę akumulator ten hotelowy. W tej chwili jest na akumulatorze 13,45 i dioda się załączyła. Świeci się zielona diodka. Także teraz powinien wyłączyć ładowanie akumulatora samochodowego, jeżeli napięcie na akumulatorze hotelowym spadnie poniżej 12,6 V. Nie, 12,5 V, jeżeli spadnie napięcie na akumulatorze hotelowym, to dioda się wyłączy i przestanie ładować
akumulator samochodowy. Pracę uważam za zakończone, przechodzimy do następnych rzeczy. Kolejny dzień. Wczoraj już zrobiło się ciemno, więc przestałem pracować tutaj, robić wszystko w kamperze. Także idziemy sprawdzić, jak tam wygląda nasza sytuacja z panelem, z napięciem, czy ładuje, czy nie. Włączamy światełko. No i jest na zielono, czyli ładuje. Odpalę aplikację, zobaczymy, jakie napięcie jest na akumulatorze w tej chwili. 13,61. O, dlatego się włączyło. Słoneczka nie ma praktycznie wcale, ale jest 24 W. Czyli tak, 1,7 A ładuje w tej chwili. No i dobrze, działa. Jeszcze sprawdzimy, jakie jest napięcie na akumulatorze samochodowym, tutaj z przodu. No i super, jest 12,6 V, więc działa, 12,8 nawet. Także instalacja działa, akumulator samochodowy jest doładowywany. Jeszcze jedna rzecz, wiecie co, będę montował ten hebel. Zamontujemy go na przewodzie dodatnim, który idzie od akumulatora do solara, gdzieś tutaj. Miałem montować ten hebel, żeby po prostu odcinał też to ładowanie, które zamontowaliśmy. Także te dwa przewody musiałem połączyć, ale tutaj jest oddzielna wtyczka, więc zamontuję tylko, żeby po prostu w razie czego odpiąć sobie napięcie do regulatora. Specjalnie do tych prac kupiłem sobie takie narzędzie do zarabiania końcówek, no ale ono mi się przyda. O, nawet nie wiedziałem, że dodali to termokurczki, nie miał więcej. Mam takie końcóweczki. O, tak to wygląda. Tutaj się ustawia, na jaki kabel mamy zacisnąć. Odłączyłem przewód od akumulatora. Sprawdzimy, gdzie zamontujemy ten włącznik. Myślę, że najlepiej by było gdzieś po prostu tutaj pod tym włącznikiem od solarów. Także tu jest włącznik od solarów, a tu będzie włącznik, ten hebel odcinający napięcie między regulatorem a akumulatorem. Także bierzemy się za montaż. Kurczę, wiecie co, nie pomyślałem, bo tutaj już przewód przeciąłem. Miałem zarabiać je oczkami, ale teraz tak patrzę, że wszystkie te, które ja mam, są za małe. Spróbuję rozwiercić. Zobaczymy, może to się uda. Rozwierciłem wiertełkiem 10 i pasuje. Zobaczcie. Także możemy już to nałożyć. Zaciskam na przewody i kończymy już tą pracę z tymi elektrycznymi rzeczami. Zamontowane. Jak to wygląda? Na razie jest na off. Idę włączyć akumulator. Podłączę klemę, włączamy i kończymy. Akumulator jest podłączony. Włączamy to. Hop. Ok, działa. Regulator się włączył. Solar. Wygląda na to, że wszystko działa. Uruchomimy jeszcze aplikację. Zobaczymy. O, nawet słoneczko wyszło, już jest 47 W, 48. 3 ampery ładuje nam akumulator. Także jest w porządku. Prace z elektryką skończone, teraz bierzemy się za toaletę. Wymienimy uszczelkę z tej kasety. Po co przyszedłeś? Będziesz pomagał? Zobaczcie, taką uszczelkę kupiłem. Mam nadzieję, że będzie pasowała. Teoretycznie powinna pasować. Problem był taki, że po prostu czasami przy ciągnięciu tej toalety, no tutaj wyciekało. Taka stróżka zawsze zostawała, ale czasami też jak włożyło się tą toaletę w gniazdo do kampera,
to czasami też tutaj po prostu było wilgotne. Żeby wymienić tą uszczelkę, no musimy to odkręcić, to się przesuwa, tu są takie znaki, te znaki, także to musimy przekręcić na tą stronę. Ja próbowałem już to wcześniej odkręcić, ale to nie dało się tego odkręcić, więc tak tutaj popsikałem WD-40 i to sobie stało tydzień. Spróbujemy to dzisiaj ruszyć, mam nadzieję, że się uda. To koło się odkręca i tam od spodu są śrubki, wykręca się, wymienia się tą uszczelkę, także bierzemy się. Jak widzieliście, nie było takie proste odkręcić to, ale poszło. Uważajcie, jak będziecie chcieli to odkręcić, bo widziałem w internecie filmiki, żeby po prostu włożyć to i tak mocno próbować ciągnąć, ale wyłamują się wtedy te prowadniczki małe, więc nie jest to dobry sposób. A tak, co my tu mamy? Musimy odkręcić tą śrubkę. Tą śrubkę odkręcimy i wtedy będziemy mieli dostęp do tych śrubek. A pod tym już jest uszczelka. Także wkręcamy to i zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Ok, śrubki odkręciliśmy, ciągamy to jakoś. O, easy. No i jest uszczelka. Żeby była tą stroną po prostu do góry, bo tutaj jest taka płaska, to jest taki kołnierz jakby. Otwieramy nową. No wygląda tak samo. Teraz jak się wkłada, to jest w ogóle duży opór taki tutaj. Czuć, że ta uszczelka jest nowa i na pewno będzie to teraz szczelne. Także jak widzieliście, nie ma z tym dużo pracy, szybko poszło, tylko te śrubki trzeba delikatnie dokręcać, bo niestety się ukręcają tak z wyczuciem. Idziemy montować toaletę do kampera. Zrobione. Jeszcze jedną rzecz chciałem Wam pokazać, a mianowicie w celu poprawy jakości na naszym kanale dokonaliśmy takiego zakupu. Jest to nowa kamerka DJI Osmo Pocket 3. Jest to kamerka w zestawie combo, także zapraszam Was, otworzymy to pudełeczko, zobaczymy, co jest w środku. Wszystkie poprzednie vlogi zostały nagrane kamerą GoPro oraz dronem DJI Mini 4 Pro. To zabieramy się za otwieranie pudełeczka. Więc tak, mamy taki zestaw z pokrowcem. Coś jeszcze w tym jest w pudełeczku. Aha, tu jest osłona całej kamerki. Taki case twardy, w który możemy przenosić kamerę. Tu są miejsca na filtry, które możemy stosować na kamerkę. W zestawie combo powinniśmy mieć jeden filtr taki szerokokątny. Otwieramy. Więc tak, w zestawie widzę od razu, że mamy kamerkę. Tak wygląda kamerkę. Włącza się ją przekręcając ten ekran. No i jest kamera gotowa do używania. Kamerę będziemy testowali za 2 tygodnie w naszym wyjeździe do... A zresztą jeszcze Wam nie powiem gdzie.
Pewnie część z Was już wie gdzie, ale niech to zostanie niespodzianką. W zestawie mamy również mikrofon z tak zwanym dead catem, tutaj żeby tłumił wszystkie podmuchy wiatru. To jest bateria taka dodatkowa, która też służy do przedłużenia całego zestawu. Ta duża bateria występuje tylko w zestawie combo. Jeżeli kupicie zwykły zestaw, tej baterii niestety nie będzie. Tak samo mikrofon występuje tylko w zestawie combo. Ta nakładka występuje w normalnym zestawie. W zestawie jest również taki statyw. Ten statyw dodatkowy możemy również tutaj wkręcać i wtedy kamerkę możemy swobodnie stawiać w różnych miejscach. Co jeszcze mamy w zestawie? Kabelek. To jest magnes do mikrofonu, czyli możemy sobie po prostu ten mikrofon gdzieś przyczepić do bluzki. Dosyć mocny, bardzo ciężko go oderwać, także na pewno solidnie trzyma ten mikrofon. I w zestawie jeszcze mamy filtr szerokokątny. Tak prezentuje się nasza nowa kamera. Będziemy ją testować już za 2 tygodnie w naszej następnej wycieczce. Pewnie część z Was wie już gdzie pojedziemy. Jest to rejon bardzo piękny, bardzo widowiskowy, no i trochę zimny, więc zapraszamy do testów tej kamerki. Cała przyszła wyprawa będzie już nagrywana tą kamerą. Następny vlog jest nagrany już kamerą GoPro, także na razie jeszcze nie odpalamy, nie testujemy. Będziemy testować na naszym wyjeździe. Zapraszam Was na ten wyjazd. Zobaczcie, tutaj miałem uszczelniać, bo ten silikon jest taki, praktycznie go już nie ma tutaj wszędzie dookoła. Ale no niestety zaraz Wam powiem co się stało i tą pracę przekładam na później. A mianowicie, jeżeli chodzi o te uszczelnienia na zewnątrz, no to tutaj tak. Nie będę tego robił teraz. Oddajemy kampera do specjalisty, oni to zrobią. Ponieważ kilka dni temu mieliśmy sprawdzenie wilgotności w kamperze i okazało się, że na tylnej ścianie, w dolnej części, no niestety jest ściana miękka. I stało się to najprawdopodobniej przez to, że ktoś kiedyś wymieniał zderzak, odkręcał zderzak i tam najprawdopodobniej jest źle uszczelnione. No i to wszystko. Na razie więcej pracy nie mamy do wykonania w kamperze, oprócz niestety tej największej, gdzie jest wilgoć. Kończymy tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Bardzo dziękujemy za oglądanie, że byliście z nami, że obejrzeliście. Jeżeli dotrwaliście do końca, no to super. Dzięki wielkie. Żegnamy się, koniec tego vloga. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie jakiś znak po sobie, komentarz, dzwoneczek lub kciuk. A ja żegnam, pozdrawiam wszystkich serdecznie i do następnego. Cześć!